Pytanie numer 1. Kto pozostawił w tej jaskini perfekcyjnie wykonane kamienne ostrza? Pytanie numer 2. Jak to w ogóle możliwe, że najstarszy bumerang na świecie znaleziono u nas, na naszych ziemiach, a nie w Australii? Pytanie numer 3. Czy jaskinia obłazowa była w istocie rzeczy najstarszym, pierwotnym miejscem kultu na naszych ziemiach? I teraz ostatnia z zagadek. Dlaczego jaskinia obłazowa, najważniejsza na całym naszym kontynencie, w Polsce jest niemal całkowicie nieznana? Zaczynamy! 45 000 lat temu Europa była światem, którego dziś nie potrafilibyśmy już rozpoznać. I nie chodzi tu nawet o państwa, czy też lasy, trawy i wszystko to, co dzisiaj widzimy. Bo północ kontynentu skrywał kiedyś potężny lądolód, rozciągający się na setki kilometrów, a na południe od niego widzielibyśmy bezkresną zimną krainę, otwartą tundrę i czysty step, gdzie wiatr niemal bez przeszkód niósł śnieg i pył przez ogromne przestrzenie. Temperatury były od 7 do nawet 15 stopni niższe niż teraz. Zimy trwały znacznie dłużej, a lato było krótkie, chłodne. Drzew było naprawdę niewiele. Zamiast gęstych puszcz dominowały trawy, jakieś mchy, porosty i niskie krzewy. To nie była zielona Europa, która wyłoni się dopiero później. Był to na razie surowy świat epoki lodowej. I również tak wyglądało południe dzisiejszej Polski. Chociaż lądolód nie sięgał tak daleko, to jego obecność całkowicie kształtowała klimat. I tutaj w oddali, podobnie jak dzisiaj, ale oczywiście na większą skalę, było widać ośnieżone góry, a jeszcze dalej po prostu lodową pustynię, która wyznaczała granicę północnego świata. Ale już wtedy życie było tu obecne i koncentrowało się wokół wielkich stad zwierząt. Pod Tatrami, pod górami, po rozległych równinach wędrowały tysiące wręcz reniferów, najliczniejszych mieszkańców tej krainy. Towarzyszyły im dzikie konie, żubry i tury. Oczywiście czasem na horyzoncie pojawiały się mamuty włochate, spokojnie przemierzające step w poszukiwaniu pożywienia. Ale tam, gdzie pojawiają się wielkie stada, również muszą pojawić się drapieżniki. Były to z pewnością lwy, jaskiniowe, wilki, ale nie tylko. Za tymi zwierzętami musieli dotrzeć też inni drapieżnicy – ludzie. Nie było ich wielu. Niewielkie grupy łowców podążały za stadami, przemierzając setki kilometrów przez otwartą, bezlitosną krainę. Wtedy jeszcze nasi przodkowie nie budowali osad. Ich życie wyznaczały zwierzęta, które wędrowały tak samo jak oni. Póki co w tamtym czasie człowiek był na tym terenie gościem. Musiał dzielić ten świat z dużo silniejszymi mieszkańcami tamtej epoki. I to właśnie w takim krajobrazie około 45 000 lat temu, na południu dzisiejszej Polski, zaczyna się jedna z najważniejszych historii w dziejach naszego całego gatunku. Historia ludzi, którzy jako pierwsi przekroczyli próg tej skutej lodem krainy i pozostawili po sobie ślady, które będą dla nas wszystkich bardzo ważne. Przez dziesięciolecia wszyscy uważali, że odpowiedź tutaj jest bardzo oczywista. Pierwsi przodkowie ludzi musieli wejść na ziemię dzisiejszej Polski przez Bramę Morawską. Szerokie obniżenie terenu pomiędzy Sudetami a Karpatami. To właśnie tam prowadził ten najłatwiejszy szlak z Europy Południowej na północ. Taką drogą tysięcy lat przemieszczały się przecież zwierzęta, zatem wniosek był prosty. Musieli także ludzie. Ale czy na pewno? I czy był to jedyny szlak? Bo na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się składać w taką fajną, logiczną całość, ale kiedy spojrzymy na mapę dokładniej, to zastanówmy się, co z południową Małopolską, co z Doliną Dunajca, co z niewielką jaskinią ukrytą u podnóża Tatr. Bo jeżeli niewielkie grupy pierwszych homo sapiens nie podążały tym jedynym wyznaczonym szlakiem, lecz za stadami, powiedzmy na przykład reniferów czy innych zwierząt, czy naprawdę wybierały jedną jedyną drogę wyznaczoną od dawien dawna? Karpaty często do tej pory były uważane za mur, którego nie dało się przebyć. Ale jesteście tego tak na 100% pewni? Dla pierwszych ludzi epoki lodowej góry wyglądały przecież inaczej niż dzisiaj.
Jeśli je przekraczali, to nie robili tego przez gerlach ani rysy. Wykorzystywali doliny rzek, obniżenia terenu i te przełęcze, które były już znane zwierzętom na długo przed ludźmi. I uwaga, takich korytarzy w Karpatach jest niemało. Dolina Popradu, Dolina Dunajca, przejścia przez Spisz. Wszystkie prowadziły z rozległej Kotliny Panońskiej na północ, do krainy, która dziś leży w naszych granicach państwa polskiego. Bo zamiast jednej wielkiej migracji istniało tu wiele niewielkich grup, które rozeszły się jak szarańcza po Europie, wypierając różne drogi. Jedna oczywiście mogła prowadzić przez sławną Bramę Morawską, ale inne równie dobrze mogły prowadzić przełęczami karpackimi, dolinami, gdzie ludzie tropili dzikie zwierzęta. A jeżeli tak było, to południe Polski mogło zostać zasiedlone nie tylko od strony zachodniej, ale również bezpośrednio z południa. Cześć wszystkim, pora wrócić trochę do współczesności, bo właśnie ruszam do jaskini Obłazowej. To miejsce było badane przez naukowców przez dziesięciolecia, ale ja chcę pokazać również go Wam troszeczkę szerzej i wyjść poza to środowisko. Pora w drogę. A tak właśnie wygląda Kotlina Nowotarska, którą wcześniej widzieliście na mapie, a teraz widzicie, jak po niej sobie jadę. Jak widzicie, jaskinia jest dosyć dobrze zabezpieczona. Właśnie widzicie to za mną, a teraz zapraszam Was na dalszą część filmu, gdzie opowiem, co tu się faktycznie kiedyś wydarzyło. Doszliśmy do momentu, w którym jaskinia obłazowa na Podhalu przestaje być po prostu kolejną zwykłą jaskinią, a staje się częścią jednej z największych zagadek prehistorycznej Europy. Bo w warstwach sprzed około 45 000 lat odkryto kiedyś tutaj kamienne ostrza. Były one cienkie, niezwykle starannie wykonane, częściowo obrabiane z obu stron. To charakterystyczny podpis ludzi, którzy pojawili się tutaj u progu nowej epoki, na granicy dwóch światów, skutych jeszcze lodem. Ale co w tym odkryciu jest tak ważne, tak niezwykłe? Bo te ostrza odkryto nie tylko tutaj u nas, ale również w jaskini Koziarnia, w Jerzmanowicach, na Morawach, w Czechach, a także w Niemczech i na końcu nawet w Wielkiej Brytanii. Tysiące kilometrów przecież dzielą te wszystkie miejsca, a mimo to ich twórcy posługiwali się, mógłbym powiedzieć, tą samą technologią. Jak to możliwe? Do niedawna wszyscy uważali, że podobne, częściowe, dwustronne obrabiane ostrza są tylko i wyłącznie dziełem ostatnich Neandertalczyków. Ale badania DNA, które wykonano w Niemczech, pokazały coś, czego mało się kto spodziewał. Bo twórcami identycznych ostrzy okazali się nie tylko sami Neandertalczycy, ale również Homo sapiens. I właśnie wtedy historia Obłazowej zaczyna robić się naprawdę niesamowita, bo wiemy, że wcześniej tę jaskinię odwiedzali właśnie oni, Neandertalczycy. Wiemy również, że później pojawili się tam ludzie bardziej nam współcześni, Homo sapiens. A teraz co? Kto tak naprawdę był w Obłazowej? Może przez całe lata tkwiliśmy w błędzie, bo pytanie powinno chyba brzmieć inaczej. Nie kto wykonał te ostrza, tylko czy naprawdę wykonał je tylko jeden z tych gatunków. Patrzcie na Europę, południe Polski sprzed 45 000 lat. Niewielkie grupy łowców przemieszczają się z południa za stadami reniferów, koni i mamutów. Korzystają z tych samych dolin, tych samych przełęczy i tych samych jaskiń. Ci ludzie nie znają żadnych granic ani map, tak jak my dzisiaj. Znają tylko zwierzynę, którą śledzą i na którą polują. I drogę, którą codziennie pokonują. I czy naprawdę możemy być absolutnie pewni,
że przez kilka pokoleń oba te gatunki nie skrzyżowały się tutaj w Obłazowej. To jest właśnie pierwsza magia tego miejsca. Być może wcale nie dochodziło tu do prehistorycznych walk. Nie było tu pierwszych pól bitewnych między tymi ludźmi. Ale być może tak samo ta mała jaskinia wcale nie była ich wspólną osadą, lecz bardziej czymś w rodzaju punktu, miejsca, które przez tysiące lat odwiedzały podobne do siebie grupy ludzkie. Bo jedni odchodzili jak neandertalczycy, ich czas powoli przemijał i przychodzili następni, homo sapiens. Pozostawiali po sobie narzędzia, ogniska i ślady obecności. A kto wie, czy nie też nowe twórcze pomysły. Może właśnie tutaj nasi przodkowie homo sapiens znaleźli porzucone ostrza wykonane przez poprzedników, a może było odwrotnie. Może to właśnie oni, neandertalczycy, jako pierwsi zobaczyli broń, jakiej wcześniej w ogóle nie znali. Nie wiemy tego na pewno, ale wiemy jedno. Oba te gatunki żyły w Europie w tym samym czasie, oba wykorzystywały tę samą część kontynentu i oba pozostawiły po sobie ślady w tej samej jaskini, naszej, Obłazowej. A jeśli ona rzeczywiście była właśnie tym miejscem, gdzie choć na chwilę zetknęły się dwa kompletnie inne światy z południa i północy, to w tym momencie widzimy miejsce, w którym mogła narodzić się jedna z pierwszych wymian wiedzy technologicznej w historii ludzkości. A to, co usłyszycie za chwilę, myślę, że zupełnie powali was na kolana. A teraz, gdyby ktoś pokazał ci ten przedmiot bez żadnego podpisu i zapytał, skąd pochodzi, większość z was odpowiedziałaby na pewno Australia. W końcu właśnie z tym kontynentem od zawsze kojarzymy wszelakie chyba bumerangi. To tam przez tysiące lat taki bumerang był symbolem myśliwych przemierzających rozgrzane pustkowia tamtejszego kontynentu. Ale uwaga! Jak to możliwe, że najstarszy znany bumerang świata znaleziono właśnie nie tam, nie pod australijskim niebem, ale tutaj u nas w Polsce, w niewielkiej jaskini na Podhalu? Dalej, to nie jest fragment drewna ani prymitywna zabawka. To kompletny, doskonale zachowany bumerang wykonany z ciosu mamuta. Przedmiot, który wygląda zaskakująco podobnie do australijskich bumerangów typu Queensland. Co więcej, współczesne eksperymenty wykazały już, że naprawdę potrafi latać. To nie jest wcale zabawka z hollywoodzkich produkcji. On nie wraca do rzucającego jak na filmach. Bo właśnie takie niepowracające bumerangi były kiedyś skuteczną bronią pierwszych myśliwych. Mogły zabijać, ranić zwierzynę z dużej odległości, a na pewno płoszyć całe stada, by zwiększyć szanse polujących, by dopaść najsłabszą zwierzynę w całym stadzie. I właśnie to jest tutaj takie szokujące. 40 000 lat temu ludzie żyjący na terenach dzisiejszej Polski potrafili nie tylko obrabiać ciosy mamutów, notabene materiał niezwykle twardy i wymagający, ale również nadawać mu odpowiedni kształt, który miał odpowiednie właściwości, uwaga, aerodynamiczne. Skąd oni mogli o tym wiedzieć? To nie była przypadkowo wygięta kość, był to przedmiot wykonany z konkretnym zamysłem twórczym, wymagający już przecież doświadczenia, jakiejś wiedzy, precyzji. To wszystko było z pewnością akumulowane przez pokolenia. Ktoś tego nie wymyślił od strzału, że tak to ujmę. Według najnowszych badań wiek bumerangu szacuje się na około 42 290 do 39 280 lat temu. Mamy tutaj dwie analizy. Jedna wskazuje z prawdopodobieństwem około 70%, że skalibrowany wiek bumerangu mieści się w przedziale 41 670 do 39 950 tysięcy lat temu, a druga kalibracja rozciąga się na zakres 42 290 do 39 280. Tu kryje się pewna ciekawostka, bo nie wiem, czy wiecie, że bumerang był już datowany wcześniej, w roku 1996 i wtedy został datowany całkowicie inaczej, na 18 000 lat. Ale
Tamta próba została uznana za niewiarygodną ze względu na możliwe zanieczyszczenie współczesnymi klejami i materiałami konserwatorskimi, które mogły zostać po prostu zastosowane niewłaściwie podczas prac restauracyjnych. I nowe zakresy uzyskane na podstawie najnowszej analizy z całą pewnością wskazują już, że ten oto bumerang pochodzi na pewno sprzed 35 000 lat i najprawdopodobniej właśnie należy do tej najwcześniejszej fazy osadnictwa wobłazowej, datowanej na ten okres 42 do 38 000 lat temu. I teraz, jeżeli te daty są prawidłowe, bo kto wie, co znowu przyniesie przyszłość, oznacza to, że w czasach, gdy po Europie wciąż wędrowały mamuty, a Homo sapiens dopiero zaczynały zdobywać kontynent, ktoś w jaskini obłazowej trzyma w dłoniach broń, której odpowiednik większość z nas kojarzy z tak odległą przecież nam Australią. To odkrycie całkowicie zmienia nasze wyobrażenie o możliwościach pierwszych Europejczyków. Nieważne, czy byli to Neandertalczycy, czy już Homo sapiens. Ważne, że byli to pierwsi ludzie. To właśnie oni skonstruowali taką broń na południu Polski, na obrzeżach naszego współczesnego państwa polskiego, na naszych ziemiach. Zatem już wtedy oni nie byli żadnymi prymitywnymi ludźmi walczącymi o przetrwanie z dnia na dzień jak zwierzęta, na które przecież polowali. Już wtedy byli kimś, kto potrafił kreować swoją rzeczywistość, potrafili tworzyć przedmioty zaskakująco przemyślane, precyzyjne i technologicznie zaawansowane, o co przecież tak długo ich nie podejrzewaliśmy. A wszystko to działo się na długo przedtem, zanim powstały w ogóle jakiekolwiek pierwsze miasta czy osady, zanim Egipcjanie czy inne cywilizacje zaczęły wznosić swoje piramidy. A teraz zastanówmy się, czy rzeczywiście ten bumerang to zwykła broń, bo gdy spojrzeć na niego bliżej, dostrzegamy tam wyraźne modyfikacje powierzchni, które sugerują zarówno naturalne zużycie, jak i celowe zmiany dokonane przez pierwszych ludzi. Wypukła strona odpowiadająca powierzchni kła nosi zadrapania prawdopodobnie pochodzące z życia zwierzęcia. Na jednym końcu jednak zestaw cienkich, skośnych zadrapań, uwaga, odbiega od naturalnej osi, wskazując na celową modyfikację. Natomiast przeciwna, płaska strona jest wypolerowana i pokazuje dwa rodzaje znaków przypisywanych też działalności ludzkiej. Pierwsze to cienkie, prawie równoległe linie, prawdopodobnie utworzone podczas kształtowania. Drugi zestaw składa się z głębszych, już szerszych nacięć, które mogły zostać dodane jako dekoracja, szczególnie tam, gdzie linie te krzyżują się na przeciwległym końcu. To oznacza jedno, twórca nie ograniczył się do nadania temu przedmiotu tylko odpowiedniego kształtu. Powierzchnia została bardzo starannie wygładzona, a później pojawiły się dodatkowe nacięcia. Czy były tylko ozdobą, a może miały znaczenie symboliczne? O tym opowiem wam trochę później. Natomiast w tym momencie wiemy już jedno. Ktoś poświęcił naprawdę wiele czasu na wykonanie czegoś więcej niż zwykłego narzędzia do zabijania. Równie ciekawy jest drugi koniec bumerangu. Widać tam wyraźne nacięcia, które poprawiały chwyt dłoni. To niby drobny szczegół, ale pamiętajcie, że właśnie diabeł tkwi w takich niuansach. Już wtedy ktoś świadomie potrafił się zastanowić, jak broń będzie leżała w ręce podczas rzutu. Czy możemy w takim razie mówić o ludziach prymitywnych? Absolutnie nie. Nie była to przypadkowo łamana kość, lecz przedmiot dopracowany, nawet pod względem takich rzeczy jak ergonomia i to w tak odległym czasie. Jak to w ogóle możliwe? Co więcej, układ tych śladów sugeruje, że bumerang zaprojektowano z myślą o osobie praworęcznej. No słuchajcie, 40 000 lat temu ktoś nie tylko potrafił wykonać skomplikowaną broń z mamuciego ciosu, oczywiście jak na tamte czasy, ale także dostosował ją do sposobu, w jaki będzie używana przez konkretnego myśliwego. Człowiek myślący, bez wątpienia, twórczy. To właśnie takie detale sprawiają, że bumerang z obłazowej przestaje być jedynie jakąś ciekawostką z przeszłości. To jest przedmiot, za którym powoli zaczynamy dostrzegać jego twórcę. Człowieka planującego, eksperymentującego, który potrafi zadbać dosłownie o każdy szczegół takiego narzędzia. Jeśli myślicie, że zagadki się właśnie w tym momencie skończyły, to nic bardziej błędnego, bo teraz przyjrzymy się kolejnym intrygującym rzeczom. Gdyż koło tej broni bumerangu odkryto ludzki kciuk i co ciekawe nie odkryto tam nic za bardzo innego. A to może świadczyć o jednym.
Czy bumerang nie tylko był bronią, ale był częścią pewnego rytuału szamańskiego. Mało tego, te nieliczne artefakty, które tam odnaleziono i sam bumerang znajdowały się w pobliżu kolistej struktury wykonanej z granitowych i kwarcowatych otoczaków przyniesionych tutaj z pobliskiej rzeki. To nie wygląda jak przypadkowy bałagan pozostawiony po obozowisku przez pierwszych homo sapiens czy innych wcześniej przebywających tu neandertalczyków. Absolutnie nie, przeciwnie. Teraz wygląda to tak, jakby ktoś starannie ułożył te przedmioty w jednym miejscu, w tajemniczym, magicznym kręgu z kamieni. Mało tego, te nieliczne artefakty, o których mówiłem, nie kończą się na pozostałości palca. Odnaleziono tam też muszlę, koralik z kości, kliny z poroża i 2 zawieszki z kłów lisa polarnego. Nagromadzenie tych nielicznych znalezisk w tym jednym szczególnym miejscu wskazuje na związek między bumerangiem a skamieniałością człowieka, co nie może być moim zdaniem przypadkowe. I to jest ta największa tajemnica z Obłazowej. Nie ma zbyt wielu narzędzi, nie wygląda to w ogóle na miejsce codziennego obozowania. Zamiast tego mamy kilka naprawdę niezwykłych przedmiotów, złożonych tutaj obok siebie. Właśnie złożonych. W jakim celu? Jak ofiara? Bumerang, ludzki kciuk, ozdoby, egzotyczna muszla, kamienny krąg. Co o tym myślicie? I teraz dochodzi kolejna zagadka. Bumerang najprawdopodobniej wcale nie powstał tutaj. W jaskini nie odnaleziono ani jednego fragmentu mamuciego ciosu, co mówiłoby nam o tym, że wykonano go na miejscu. To oznacza jedno, że ktoś przyniósł gotowy przedmiot z innego miejsca, a ten przedmiot był na tyle ważny, cenny, unikatowy, że warto go było transportować z dalekich stron. Ale dlaczego właśnie ten bumerang przyniesiono tutaj, tylko po to, by pozostawić go w niewielkiej, nic nieznaczącej jaskini? Zatem czy na pewno ta jaskinia nic nie znaczyła? Moim zdaniem była bardzo ważna. I prawdopodobnie dochodziło tutaj do bliżej nam nieznanych rytuałów, o których niestety zapewne nigdy już nic się nie dowiemy. Na pewno bumerang był bronią kultową. Miał swoje specjalne przeznaczenie. Być może używał go jeden przywódca, jakiś ważny łowca podczas specjalnych polowań, a na pewno był to przedmiot kultowy. Bo również świadczą o tym ślady czerwonego barwnika odnalezione na jego powierzchni. Czerwień, czyli ochra, od zawsze towarzyszyła ludziom w ich rytuałach. Malowano przecież nią ciała, ozdabiano groby i przede wszystkim przedmioty o szczególnym znaczeniu. W Obłasowej ten sam kolor pojawia się nie tylko na samym bumerangu, ale również w warstwach osadu, w której spoczywały wszystkie te niezwykłe przedmioty wokół tego kamienistego kręgu. Zatem czy możemy uznać te wszystkie naprawdę niesamowite i niezwykłe znaleziska za wyposażenie jakiegoś zwykłego myśliwego? Z pewnością nie. Z pewnością był to być może łowca, kapłan w świątyni? Bo to wszystko razem tworzy obraz pewnego miejsca, w którym mogło wydarzyć się coś znacznie ważniejszego niż zwykły postój podczas polowania. Moim zdaniem jaskinia Obłazowa na pewno była czymś więcej niż tylko schronieniem. Właśnie Obłazowa stała się miejscem szczególnym, miejscem pewnych spotkań, najważniejszych spotkań, rytuałów, kultywowania już wtedy pewnej pamięci o przodkach, a być może nawet jedną z najstarszych po prostu świątyń na ziemiach dzisiejszej Polski. Oczywiście tego nie można powiedzieć na pewno, ale ta niesamowita koncentracja unikatowych przedmiotów symbolicznych, brak śladów codziennego życia i staranne ułożenie ich w jednym miejscu według mnie sprawiają, że taka możliwość jest jedną z najbardziej prawdopodobnych. Ale nie koniec na tym, bo musimy też spojrzeć na szerszy kontekst. W jaskiniach we Francji i Hiszpanii w podobnym okresie odnajdowane są odciski ludzkich dłoni, często właśnie z brakującymi palcami. Co to znaczy? Czy ludziom odcinano tutaj palce? Czy była to pewnego rodzaju symboliczna ofiara? Czy były to rytualne okaleczenia? A może wcale nie? Może były to tylko symboliczne gesty, czy jedynie sposób ułożenia dłoni podczas malowania czegoś na ścianach jaskiń? Czy odnaleziony w Obłazowej ludzki kciuk ma z tym związek? To jedno z największych pytań, na które dzisiaj trudno jest odpowiedzieć i ja nie chcę dać wam jasnej odpowiedzi. Musicie zastanowić się nad tym sami. Zbliżamy się do końca tego odcinka i właśnie stąd chciałem was pożegnać. Historia jaskini Obłazowej nie kończy się jednak w tych najdawniejszych czasach, ponieważ odnaleziono tu
ślady pobytu z późniejszych epok, łowców, zbieraczy. Jeśli chodzi o neolit, no to właśnie pierwszych rolników. Co ciekawe, niedaleko tutaj, powiedzmy, jest nowe miejsce, o którym też nagrałem specjalny odcinek, Góra Łyżka. Tam właśnie podejrzewa się, nie jest to jeszcze potwierdzone, ale podejrzewa się bytność właśnie ludzi neolitu. Też są tu zamki, Czorsztyn, Niedzica. Jest to, jak widzicie, bardzo ważny szlak, którym od zawsze podróżowali ludzie z południa Europy tutaj w naszym kierunku właśnie na północ. Jest to istotne, ponieważ w epoce brązu także pojawili się tutaj Otomani, którzy przedarli się poza Karpaty, więc jak widzicie, jest to miejsce, ta jaskinia bardzo ważna, warto tutaj przyjechać, co też uczyniłem. I te szlaki były i tak naprawdę ważne aż nawet do średniowiecza, bo w jaskini obłazowej odnaleziono z każdego okresu czasu właśnie te skorupy, ceramikę, ślady ognisk, a więc ludzie odwiedzali to miejsce, jak widzicie, od najdawniejszych czasów. Dziękuję, że byliście ze mną aż do tej pory, do końca tego filmu. Mam nadzieję, że przetrwaliście, a jeśli jesteś tutaj nowy, no to zapraszam Cię do subskrypcji, śledź mój kanał, jeśli ten odcinek przypadł Ci do gustu, bo rzeczy, o których mówiłem, właśnie powstały już filmy o tym na moim autorskim kanale, więc zapraszam Was i mam nadzieję, że być może niedługo też pokażę Wam nowy materiał z takim miejscem owianym legendami tutaj też w okolicy, co ma z tym wszystkim związek, z tym szlakiem. Także dziękuję, pozdrawiam, do zobaczenia ponownie, do usłyszenia, hejo.